Co stoi przede mną, co dalej, co stary klasyk może powiedzieć, jeżeli już zrobił takie dwa filmy jak Pan Tadeusz i Zemsta, czy ma realizować dalej tą linię? Nie. Myślę, że jest potrzeba odpowiedzenia sobie na pytanie, wszyscy odczuwamy jedną rzecz, że istnieje jakaś rzeczywistość, która jest przed naszymi oczami, która jest nieprzedstawiona. Nieprzedstawiona w literaturze, nieprzedstawiona na ekranie. I myślę, że to młode pokolenie reżyserów, między innymi nasi koledzy, młodzi filmowcy, którzy otarli się o naszą szkołę mistrzowską, dążą do tego, żeby ten świat istniejący przedstawić. I ja o tym myślę. No ale próbuję posłużyć się tutaj pewnym chwytem. I myślę sobie, ponieważ bardzo często się mówi, no ale miało być inaczej. Solidarność roztaczała inny obraz naszego kraju niż ten, który widzimy w tej chwili. Może byłoby ciekawe, może to jest, tak sobie myślę i taki film chciałbym zobaczyć, jakby tak bohaterowie Człowieka z żelaza, filmu zrobionego w 1981 roku, po 20, więcej niż 20 latach wracają na ekran. Co oni dzisiaj zastają? Jak oni widzą tą rzeczywistość? Jak oni tą rzeczywistość oceniają? I jaka ta rzeczywistość jest dzięki temu, że może być ona zobaczona ich oczami. Myślę, że taki film mógłby być filmem współczesnym, wyrazistszym niż po prostu tylko fotografia tej rzeczywistości, która jest przed naszymi oczami. No i idzie za mną jeden wielki, dawny temat, niemożliwy do zrealizowania, to jest zbrodnia katyńska. Zbrodnia katyńska, która polegała na tym, że 10 000 oficerów polskich wziętych do niewoli 17 września przez sowiecką armię, która zajęła połowę Polski na zasadzie układu Ribbentrop-Mołotow, że te 10 000 oficerów zostało w ciągu miesiąca stracone w 1940 roku. Zakopane do ziemi i wydawało się, że nigdy już ta tajemnica spod tej ziemi nie zostanie wydobyta. No ale tak nie było. Tajemnica została odkryta, Niemcy odkryli te groby. Wtedy Związek Radziecki próbował zrzucić winę całą za tą zbrodnię na Niemców. Zresztą muszę powiedzieć, że ja pamiętam 1943 rok, kiedy razem z matką przeczytaliśmy, że nazwisko naszego ojca też na tej liście, a w każdym razie oficera, który miał to samo nazwisko. Ojciec mój zginął gdzie indziej, a to nazwisko było. No, krótko mówiąc, my też myśleliśmy w pierwszej chwili, że to jest niemiecka zbrodnia. No ale potem okazało się, że jaka jest prawda. Ta prawda została całkowicie zakryta przez tak długo, jak istniała Polska Ludowa, tak długo zbrodnia katyńska była zbrodnią niemiecką. Wobec tego nie było mowy o tym, żeby taki film zrobić. Wolność jest po to, żeby jednak powrócić do tego, bo to jest część naszej historii, bez której ona powinna znaleźć swój obraz, że tak powiem, w kinie. Trudność polega na tym, że to jest tak wielopłaszczyznowe wydarzenie, tak wiele tutaj jest splątanych wątków, że bardzo jest trudno napisać scenariusz, który by mógł objąć całą tą spektrum, że tak powiem, tych wydarzeń. I być może dlatego tak ten scenariusz powstaje w bólach i powoli. Zresztą, co jest ciekawe, że polska literatura, która, że tak powiem, przedstawiła wszystkie najważniejsze wydarzenia historyczne, nie przedstawiła tego wydarzenia. Nie ma ani jednej powieści, ani jednego opowiadania, które można by przekształcić na film. Kateń w ogóle nie istnieje. I to nie tylko dlatego, że w Polsce była cenzura i cenzura nie dopuściłaby takiej powieści, tylko bo przecież istniało na emigracji wielcy pisarze mieszkali. Owszem, ten temat jest
ze wszystkich stron opracowany przez historyków, ze wszystkimi możliwymi źródłami, ale nigdy nie stał się przedmiotem wielkiego utworu literackiego. No i to utrudnia sytuację mnie jako reżysera, żeby ten film, że tak powiem, zrealizować. Ale myślę, że jestem na tropie i chciałbym taki film zrealizować i to jest mój plan na najbliższą przyszłość, no bo jakie mogę myśleć, tylko najbliższej.